Witam was bardzo serdecznie w kolejnym poradniku. Oczywiście naczelny informator ze świata Simrail. Jak zawsze na posterunku. Nie zostawiłbym was z nową lokomotywą dodaną w aktualnym DLC Cargo. Mamy tu oczywiście ET22. Ze szybkich informacji dla zainteresowanych, oczywiście Pafawak wyprodukowana we Wrocławiu, produkowana w latach 1969-1989. Masa służbowa 120 ton, trakcja elektryczna, no i całą resztę oczywiście możecie sobie na temat tej lokomotywy poczytać na stronie, którą podaję wam w opisie. Poradnik niedługi, bo krótki, bo takie lubicie, takie są najlepsze, więc zastanówmy się, jak odpalić tą lokomotywę. Lokomotywę? Jak zwał, tak zwał. Ja tutaj tylko sprzątam i mówię wam, jak to odpalić. Dobra, wchodzimy sobie przez drzwi oczywiście, bo nie przez okno. Wchodzimy sobie do środka. I przede wszystkim, jak to przystało na większość poradników i czy to samoloty, czy to pociągi, załączamy sobie baterię. Trochę nam tu będzie wyło. Więc wchodzimy sobie do środka. Załączamy sobie aktywację kabiny. Nastawnik dajemy naprzód. Może być naprzód 1 albo naprzód 2. Już dałem 2, to trudno. No i oczywiście czuwak sobie tutaj odczuwakowujemy. Wyłączamy sobie opuść oba pantografy. Odblokowanie przekaźnika, oczywiście odblokowanie przekaźnika nadmiarowego, przetwornicy i ogrzewania. Wchodzimy sobie teraz do maszynowni. I teraz tak, z drugiej strony sprężarkę pantografów sobie zakręcamy albo odkręcamy. I zbiornik główny zasilania też. Powracamy sobie z powrotem do kabiny. Wracamy tam, bo za chwilę musimy załączyć sprężarkę. I teraz tak, dla leniwych, nie dla leniwych, dla tych, co mają dużo czasu i nie boi ich ręka, trzymacie sobie tą sprężarkę, aż napompujecie powietrze w układzie. O, lepiej. A dla leniwych blokujecie sobie SSP. I czekamy, aż się tutaj nam napompuje. Tak to byście musieli tam stać i to trzymać, tak to stoicie tutaj, nie trzymacie. No ja jednak wolę nie trzymać, niech się tam pompuje. Bo wydaje mi się, że to jest na zasadzie zrobienia takiego permanentnego zwarcia. To tak po prostu działa, jakbyście trzymali ten guzik, który jest tutaj z boku. Ja wiem, że on jest ukryty i wielu go pewnie nie widziało. No normalnie tutaj macie guzik od sprężarki, od pompowania. Dobra. Jak już się napompowało, oczywiście przywracacie to do poziomu odblokuj, zamykacie, przechodzicie do kabiny, cyk i podnosicie sobie pantograf tylni. Pantograf się podnosi, cyk. Dobra. Jak już to mamy zrobione, to cykuryku. Wiadomo, lecimy po kolei. Podchodzicie sobie do panelu, wyłącznik szybki, zamykacie wyłącznik szybki i odpalacie sobie przetwornicę i sprężarkę. I jest ok. Wszystko zaczyna nam się tutaj tłoczyć. W międzyczasie możecie sobie ustawić tutaj na jazdę. Ja wam odpalę tutaj, żebyście widzieli, co się dzieje. Mamy, jak widzicie, hamulec ręczny zaciągnięty, więc tym się nie przejmujemy. Odpalamy sobie reflektor prawy i lewy, bo tak chcę. Oświetlenie ogólne. Tu gdzieś było jeszcze oświetlenie przyrządów. Dobra. I jak słyszycie pewnie bardzo mocny szum, bo mam 7.1, będziecie to słyszeć w lewych słuchawkach. Głównie. Za pamięci odpalacie sobie radiotelefon. Tak, czekacie, aż się zbiornik główny, tutaj powietrze najdzie i za chwilę będziemy luzować już nasz skład. O, ogrzewanie kabiny, ogrzewanie nóg, a co, bo mogę normalnie. Poczekamy, aż sprężarki się wyłączą. Dobra. Jak widzicie, tutaj powoli nam się przewód hamulcowy zaczyna luzować. Odluźniamy sobie go teraz. Dobra. I teraz sobie wstajemy i możemy zwolnić hamulec ręczny. No i co?
Rzucamy sobie. Pyk. I jedziemy. Podsypiemy mu trochę piochu. Musicie pamiętać, od razu wam to pokażę, że jeżeli przegniecie, czyli zrobicie na przykład tak, włączył się alarm, wszystko się rozłączyło, było przeciążenie na linii, więc zrobicie sobie tak, że nastawnik do pozycji 0 i odblokowujecie przekaźnik nadmiarowy silników trakcyjnych, bo silniki trakcyjne nie wytrzymały. I jeszcze raz. Czyli nie możecie przekroczyć 400. No coś takiego. I jedziemy. Proste. I to musicie pamiętać, że na pierwszej bezoporowej macie, pierwszej jeździe oporowej macie do 400. Powyżej 400 na drugiej fazie, jeżeli przekroczycie 1000, czyli jeżeli bym się rozpędził i przegiął amperomierz, tutaj ampery by było powyżej 1000, też się rozłączy i cały skład wam wyhamuje. Będziecie musieli odblokować i tak dalej, i tak dalej. Dlatego warto o tym pamiętać. Wydaje mi się, że to z najważniejszych rzeczy wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście w komentarzu, jeżeli coś nie działa, pamiętajcie, żeby robić wszystko tak, jak ja tutaj wam pokazałem, to powinno wszystko działać. Mam nadzieję, że pomogłem. Jeżeli pomogłem, zostawcie łapeczkę w górę, oczywiście komentarz, no i zostaw subskrypcję, bo poradniki nagrywam do każdej lokomotywy. Ja wam życzę szerokiej drogi, trzymajcie się, na razie, cześć, yo!